Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Dziś została otwarta autostrada A2 pomiędzy Siedlcami a węzłem Łukowisko na połączeniu A2 z drogą ekspresową S19. Udostępniony fragment ma około 30 km długości i znajduje się pomiędzy węzłami Siedlce Wschód a węzłem Łukowisko na północ od Międzyrzeca Podlaskiego. W kwietniu tego roku oddano natomiast do użytku odcinek od węzła Łukowisko do Białej Podlaskiej długości prawie 27 km. Jest to niewątpliwie ogromne wydarzenie dla mieszkańców Białej Podlaskiej oraz innych miejscowości, którzy od dziś uzyskali dostęp do sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i Europie. Od teraz mieszkańcy mogą dojechać, nie zjeżdżając z dróg klasy A i S aż do Lizbony. Autostrada A2 wraz z drogą ekspresową S2 w Polsce ma od dziś 624 km. Z racji tego, że na kanale nie było filmu z otwarcia autostrady A2 od węzła Łukowisko do Białej Podlaskiej, to omówię w tym materiale cały fragment od Siedlec właśnie do Białej Podlaskiej. Prace na omawianym fragmencie trwały w latach 2021-2026, a głównymi wykonawcami były firmy Strabag i Intercore na 2 kontraktach oraz Polaqua. Kontrakty na projekt i budowę wszystkich 4 fragmentów zostały podpisane w kwietniu 2021 roku z terminami ukończenia pod koniec 2024 roku. Jednak wszystko zmieniło się na etapie wydawania decyzji z RIT. Tam, gdzie wniosek trafił do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzję uzyskano po 9 miesiącach. Natomiast tam, gdzie wnioski trafiły do Urzędu Warszawskiego, wydawanie decyzji zajęło aż od 16 do 20 miesięcy. W efekcie odcinek od wsi Sfory do Białej Podlaskiej został wybudowany znacznie wcześniej od pozostałych, ale nie mógł on zostać udostępniony kierowcom, ponieważ rozpoczynał się dosłownie w polu i nie posiadał węzła drogowego. W efekcie ta część autostrady stała przez ostatni rok nieużywana, a w kwietniu tego roku została w końcu udostępniona dla ruchu wraz z sąsiednim odcinkiem Łukowisko-Sfory. Natomiast pozostałe 2 odcinki z Siedlec do Łukowiska zostały otwarte właśnie teraz. Nowy odcinek autostrady posiada nawierzchnię betonową, a nie bitumiczną. Nawierzchnia taka wyróżnia się dłuższą żywotnością oraz jest jaśniejsza. Natomiast z minusów jest głośniejsza oraz w razie uszkodzenia jest trudniejsza i dłuższa w naprawie. Na tym fragmencie w pasie dzielącym zamiast trawy zostało ułożone oraz zagęszczone kruszywo. Według Generalnej Dyrekcji eliminacja pasa zieleni pomoże zmniejszyć wydatki na koszenie trawy oraz poprawi bezpieczeństwo pracowników zajmujących się utrzymaniem drogi. Jak tak wykonany pas dzielący będzie wyglądał w przyszłości? Przekonamy się za kilka lat. Nowy fragment zaczyna się na węźle drogowym Siedlce Wschód na połączeniu A2 z DK92, która prowadzi do Siedlec oraz z Buczyna i Międzyrzeca Podlaskiego. Tuż obok tego węzła chwilowo od drogi nr 92 dochodzi DK63 prowadząca na północ w stronę Sokołowa Podlaskiego, a na południe w stronę Łukowa. Natomiast docelowo drogi krajowej tutaj nie będzie, ponieważ jej rolę przejmie planowana obwodnica Siedlec poprowadzona po zachodniej stronie miasta. Drugi węzeł to Łukowisko na połączeniu A2 z DK19, która prowadzi w stronę Białegostoku oraz Lublina. Obecnie jest tutaj wykonany tymczasowy łącznik do DK19, natomiast za kilka lat zostanie tutaj wybudowana droga ekspresowa S19. Prace w stronę Lublina właśnie ruszają, a trasą od tego węzła do samego Lublina będziemy mogli pojechać za około 3 lata. Na razie otwarta jest jedynie obwodnica Kocka. Natomiast w kierunku północnym od węzła Łukowisko do Sarnak trwa przetarg. Kiedy od tego węzła uda się dojechać do Białegostoku? Na ten moment nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Fragment z Sarnak przez Siemiatycze, Bielsk Podlaski do wsi Ploski koło rzeki Narew powinien zostać otwarty pod koniec tego roku, przy czym odcinek z Bielska Podlaskiego do Bociek jest już otwarty od zeszłego roku. Na węźle Łukowisko, gdzie w 2011 roku wydana została decyzja środowiskowa, planowano po środku węzła wybudować stację poboru opłat. Niestety, mimo że od wydania decyzji do ogłoszenia przetargów na projekt i budowę minęło aż 9 lat i w tym czasie już od dawna było wiadomo, że punkty i stacje poboru opłat nigdy nie powstaną, to oryginalna koncepcja nie została zmieniona.
Z tego powodu węzeł Łukowisko będzie posiadał aż 6 wiaduktów i będzie węzłem typu podwójna trąbka. Niestety na zawsze zaprzepaszczono możliwość zrealizowania lepszego i tańszego węzła, a zamiast tego wybrano dużo droższe rozwiązanie, którego jedyną przyczyną było projektowanie z przystosowaniem pod punkty poboru opłat, które nigdy tu nie powstaną. Trzeci i ostatni węzeł to Biała Podlaska na połączeniu A2 z drogą wojewódzką 811, która na północ prowadzi do Janowa Podlaskiego i Sarnak, a na południe właśnie do Białej Podlaskiej i przez kilka lat do DK2. Autostrada A2 obecnie kończy się na tym węźle i musimy tutaj zjechać z autostrady. Na uwagę na węźle Biała Podlaska zasługuje łącznica prowadząca od strony Warszawy w stronę Białej Podlaskiej. Do momentu otwarcia kolejnego odcinka w stronę granicy z Białorusią łącznica będzie posiadała 2 pasy, co jest oczywiście bardzo dobrą decyzją. Patrząc na mapę od danego odcinka gołym okiem widać, że trasa ma bardzo mało węzłów. Uważam, że powinien zostać w przyszłości wybudowany węzeł na wysokości parkingów koło wsi Zbuczyn, aczkolwiek szanse na to uważam za dość nikłe. Na wspomnianym odcinku autostrada posiada 2 jezdnie po 2 pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym oraz zachowaną rezerwą pod trzeci pas na zewnątrz. Obecnie fragmentem drogi krajowej nr 2 pomiędzy Siedlcami a Terespolem porusza się od 4 do 14 tysięcy pojazdów na dobę. Poszerzenie drogi do 3 pasów ruchu należy zacząć planować, gdy średniodobowy ruch przekracza 40 tysięcy pojazdów na dobę, natomiast trzeba dobudować trzeci pas, gdy średniodobowy ruch przekracza 60 tysięcy pojazdów na dobę. Raczej nie ma szans na przekroczenie 60 tysięcy pojazdów na dobę, gdyż oznaczałoby to aż 4-krotny wzrost natężenia ruchu, aczkolwiek mogę się mylić. Patrząc na najnowszy pomiar ruchu, żadna droga, która dochodzi do granic naszego kraju, nie przekracza nawet 25 tysięcy pojazdów na dobę. Najwięcej pojazdów do i z granicy jeździ na autostradach A2 koło Świecka oraz na A4 koło Zgorzelca, po około 24 tysiące pojazdów na dobę. Natomiast warto zwrócić uwagę, że zastosowano tutaj rezerwę po zewnętrznej stronie jezdni, więc nawet gdyby miała ona pozostać niewykorzystana, to koszty jej wykonania są wyraźnie mniejsze niż byłyby w przypadku rezerwy wewnętrznej pomiędzy jezdniami. Na omawianym fragmencie znajdują się 2 pary parkingów. Jedna para znajduje się na wschód od węzła Siedlce Wschód na 575 km 2 na północ od miejscowości Zbuczyn. Po stronie południowej w przyszłości oprócz parkingów i toalet będzie znajdować się również stacja paliw i restauracja. Natomiast po stronie północnej oprócz wspomnianego wyposażenia będzie zachowana rezerwa pod motel. Oba parkingi będą się nazywały Ługi Wielkie. Druga para parkingów znajduje się między węzłami Łukowisko a Biała Podlaska na 615 km 2 koło wsi Kolonia Sitnik. Po obu stronach będą to parkingi, gdzie w przyszłości pojawi się stacja paliw oraz restauracja. Na wschód od Białej Podlaskiej trwa przetarg na budowę odcinka o długości 16 km od punktu, gdzie teraz kończy się autostrada, do okolic wsi Kijowiec. Jednak pierwotny wybór wykonawcy został podważony przez Krajową Izbę Odwoławczą, więc teraz musi zostać wykonana powtórna analiza ofert. Na początku czerwca została podpisana umowa z konsorcjum firm Mirbud i Budpol na kolejny odcinek długości 9,5 km od wsi Kijowiec do węzła Dobryń na przecięciu z drogą krajową nr 68. Ma on zostać ukończony w 2029 roku. W zeszłym roku rozpoczęła się z kolei budowa drogi, która będzie łączyć DK68 z portem przeładunkowym w Małaszewiczach. Obie inwestycje ogromnie ułatwią dojazd do portu przeładunkowego, z którego korzysta dziennie ponad 1000 pojazdów ciężarowych. Natomiast dla ostatniego fragmentu autostrady A2 od węzła Dobryń do granicy został złożony wniosek o wydanie decyzji z RIT, ale jego budowa będzie uzależniona od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią. Na razie ten odcinek o długości 7 km przy samej granicy nie będzie realizowany. Dodam, że w mojej opinii węzeł Dobryń powinien zmienić nazwę na Terespol od najbliższego miasta, a nie od malutkiej wsi, której nazwa dla 99,9% ludzi nic nie mówi. Przypominam tylko, że według zaleceń, które sama Generalna Dyrekcja wydała, węzły należy nazywać właśnie od najbliższych miast.
Omówię teraz cały przebieg A2 i S2 w Polsce. Autostrada A2 i trasa S2 to wraz z autostradą A4 jedna z głównych dróg kraju poprowadzonych równoleżnikowo. Po trasie porusza się mnóstwo aut i droga ta jest bardzo ważna dla naszej gospodarki. Droga numer 2 rozpoczyna się na granicy polsko-niemieckiej koło Słubic w Świecku. 2-kilometrowy fragment przy samej granicy nie posiada statusu autostrady, mimo że są tutaj dwie oddzielne jezdnie. Za kilka lat ma nastąpić dostosowanie tego odcinka do parametrów autostrady, jednak na ten moment trudno podać konkretną datę. Od węzła Świecko autostrada A2 jest już wybudowana aż do Białej Podlaskiej na długości 624 km. Trasa jest poprowadzona m.in. koło Poznania, Konina, Łodzi, Skierniewic, Warszawy oraz Siedlec. Droga w większości posiada 2 pasy w każdą stronę, poza 3 wyjątkami. Na obwodnicy Poznania od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Wschód trasa posiada 3 pasy w każdą stronę na długości 25 km. Drugi odcinek, gdzie są 3 pasy, to fragment od węzła Stryków do węzła Łódź Północ, długości 5 km. Trzeci odcinek znajduje się koło Warszawy. Tutaj autostrada A2 wraz z drogą ekspresową S2 posiadają 3 pasy od węzła Pruszków przez całą południową obwodnicę Warszawy aż do węzła Warszawa-Lubelska na długości 38 km. W tym roku rozpocznie się rozbudowa A2 od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, również do 3 pasów na długości 87 km. Natomiast od węzła Pruszków do węzła Konotopa na długości 4 km trasa zostanie poszerzona do 4 pasów ruchu. Główne węzły na autostradzie A2 i drodze ekspresowej S2, czyli takie, gdzie autostrada łączy się z innymi autostradami lub drogami ekspresowymi i które powinny być oznaczone takim znakiem, to Jordanowo, autostrada A2 przecina się tutaj z drogą ekspresową S3. Poznań Zachód, na tym węźle autostrada A2 przecina się z drogą ekspresową S5 i S11. Jak wspomniałem ostatnio, węzeł ten wymaga natychmiastowej przebudowy, jednak po rozmowie z Generalną Dyrekcją wiem, że na razie się na to niestety nie zanosi. Poznań Krzesiny. Od autostrady A2 odchodzi tutaj droga ekspresowa S11. Poznań Wschód. Na tym węźle od autostrady A2 odchodzi droga ekspresowa S5. Emilia. Tutaj od autostrady A2 odchodzi droga ekspresowa S14. Obecnie jest to jedyny węzeł w Polsce, gdzie autostrada i droga ekspresowa są ze sobą połączone za pomocą ronda. Docelowo zamiast obecnej prowizorki planowana jest przebudowa na bezkolizyjny węzeł wraz z budową łącznika do DK91 w kierunku północnym omijającego zabudowania wsi Słowik. Jednak zaprezentowane w zeszłym roku warianty węzła nie napawają optymizmem. Łódź Północ. Na tym węźle A2 przecina się z autostradą A1 i jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych węzłów drogowych w Polsce. Konotopa. Tutaj droga ekspresowa S2 łączy się z drogą ekspresową S7 i S8. Od siebie dodam, że ten węzeł powinien nazywać się Warszawa Zachód. Opacz. Na tym węźle od dróg S2 i S7 odchodzi trasa S8. Ten węzeł natomiast powinien nazywać się np. Warszawa Włochy. Ten źle zaprojektowany i niewydolny węzeł zostanie już niebawem przebudowany. Plany tej korekty przedstawiłem w oddzielnym filmie. Warszawa Lotnisko. Tutaj od S2 odchodzą drogi S7 i S79. Zgodnie z zasadami Generalnej Dyrekcji węzeł ten powinien nazywać się Warszawa Południe. Warszawa Lubelska. Na tym węźle droga ekspresowa S2 przecina się z drogą ekspresową S17. Węzeł został już przebudowany, dzięki czemu zniknęły regularnie tworzące się na nim wcześniej zatory w relacji z S2 na S17. Ostatni węzeł, który już omówiłem, to Łukowisko, gdzie A2 krzyżuje się z drogą ekspresową S19. Pozostałe węzły, gdzie po zjechaniu z A2 lub S2 nie kontynuujemy jazdy po autostradzie, powinny być oznaczone takim znakiem. Obecnie w ciągu autostrady A2 pomiędzy granicą Polski z Niemcami w Świecku a Białopodlaską znajduje się 26 par parkingów. W takim razie na odcinku 624 km parkingi wypadają średnio co 24 km.
Według wytycznych projektowania odległość pomiędzy parkingami powinna wynosić pomiędzy 15 a 20 km. I widać to doskonale na A2, że parkingów jest po prostu za mało lub są one za małe, lub to i to. Wieczorami większość z nich jest całkowicie zapchana ciężarówkami. Najdłuższe odcinki bez parkingów znajdują się pomiędzy parkingami Brwinów a Ostrówkania, pomiędzy którymi jest aż 60 km. Jest to odcinek na wysokości Warszawy. Wielka szkoda, że nie udało się tutaj znaleźć miejsca na duży parking. Z racji natężenia ruchu byłby to zapewne jeden z najbardziej obleganych parkingów w kraju. Drugie tak długie miejsce znajduje się pomiędzy parkingami Moczydła i Jędrzejów koło Mińska Mazowieckiego, a Ługi Wielkie za Siedlcami. Tutaj odległość wynosi około 50 km. W przeszłości planowane były parkingi koło Gręzowa na zachód od węzła Siedlce Zachód, które wypełniłyby tę lukę, jednak zrezygnowano z ich budowy. Obecnie pojazdy do 3,5 tony płacą za przejazd na odcinku od Rzepina do Konina z wyłączeniem obwodnicy Poznania. Umowa z Autostradą Wielkopolską obowiązuje do 2037 roku. Pozostałe odcinki dla aut do 3,5 tony są bezpłatne. Natomiast pojazdy ciężarowe, oprócz wspomnianego odcinka, muszą również płacić za przejazd odcinkiem z Konina do Siedlec. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Napiszcie, co sądzicie o nowej trasie, która połączyła Białą Podlaską z resztą kraju drogami najwyższej kategorii. Film tradycyjnie pomógł mi wykonać Krzysztof Kleiner oraz Patryk Struszczak, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.